Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Zapraszam Was dzisiaj na bardzo fajny odcinek, w którym pokażę Wam osadę domów na wynajem, którą mieliśmy przyjemność budować. Osada ta nazywa się Folwark Soblówka i oprowadzą nas po niej Paweł, nasz klient, oraz jego córka Karolina. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, Karolino. Cześć. Dzień dobry, Pawle. Cześć. No dobrze, to powiedzcie mi proszę, gdzie my się znajdujemy? Słuchaj, w tej chwili jesteśmy w naszym ośrodku, który nazywa się Folwark Soblówka. Domki pod samym niebem, w samym centrum Beskidu Żywieckiego. Dookoła piękne, malownicze tereny, mnóstwo szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, są wyciągi narciarskie w okresie zimowym, które przyciągają narciarzy. Czyli jest tutaj jednym słowem, co robić, jeżeli przyjadę z rowerem, czy z rodziną, czy jakkolwiek aktywnie mogę tutaj po prostu spędzać u Was czas w tej okolicy. I chyba niedaleko stąd jest też nasz sąsiad południowy, Słowacja. Tak, no tu w zasadzie no widzimy sobie te góry, no i w zasadzie za tymi górami już mamy góry słowackie, także rzut beretem. Tu jest cisza i spokój i jak budowaliśmy te dwa domy, to też jakby obcowaliśmy na co dzień z tym miejscem i naprawdę jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Powiedzcie proszę, jeżeli chodzi o Waszą osadę, Folwark Soblówka, co w tej osadzie się znajduje? Mamy do dyspozycji 3 domki, również saunę. Siedzimy w wiacie właśnie grillowej, w takiej małej imprezowni powiedzmy, która też spełnia funkcję punktu widokowego. Dokładnie. No i oprócz tego mamy również do dyspozycji plac zabaw dla dzieciaków, tak żeby rodzice mogli sobie troszeczkę odsapnąć, a dzieciaki no, będą miały co robić, nie? Więc tutaj też taki ukłon po prostu w ich stronę. Ale z tego co widzę, plac zabaw jest w zasięgu wzroku, więc jest bezpiecznie, więc dzieci się mogą bawić. Poproszę Cię, Karolina, żebyś pokazała nam, co się tutaj znajduje, żebyśmy przeszli przez te domy i czego mogą oczekiwać od Was goście, którzy tutaj będą do Was przyjeżdżać. I czego mogą się spodziewać? Jasne, no to zapraszam. Proszę bardzo, przodem. Okej, Karolina, to co? Zaczniemy od pierwszego domu w Waszej osadzie. My co prawda tego akurat nie budowaliśmy. My budowaliśmy te 2 mezaniny, które są w dolnej części działki, ale powiedz poproszę 2 zdania na temat tego projektu, bo on też jest ciekawy i też się wyróżnia. No to jest nasz największy po prostu domek z tych wszystkich dostępnych. On jest podzielony na 2 części. Pierwszą część to mamy tą dostępną dla gości, tak? A drugą tą część taką gospodarczą, gdzie mamy po prostu skrzynki z prądem, pompy ciepła, czyli coś, co nam pomaga sterować domkiem. Czyli jest większy, ma 50 m² powierzchni zabudowy, wystające okapy i z tego co widzę elewacja jest takim miksem drewniana z tynkiem. Z tynkiem akrylowym, dokładnie. Super, to pokaż może jak w środku to wygląda. Jasne, zapraszam. Bardzo fajnie i tutaj od razu na wstępie mamy wiatrołap, jest szafa. Tak, no tak, żeby po prostu gdzieś zostawić sobie buty, kurtkę, no wiadomo, że tutaj raczej z myślą o tym sezonie zimowym, nie, ale żeby po prostu mieć miejsce, gdzie się rozpłaszczyć i po prostu zostawić tutaj miejsce. Jasne, fajna taka deska biała, taki klimacik jest właśnie górski. Po prawej stronie mamy tutaj aneks kuchenny, tak, no tutaj mamy wszystkie potrzebne rzeczy, czyli mamy płytę indukcyjną, okap, mamy mikrofalówkę, czajnik, lodówka z zamrażarką. Goście jak przyjeżdżają, to nie muszą się martwić o żadne kubki, ściereczki, płyny do naczyń.
przepiękny widok od razu z tego tarasu na tę altanę, w której siedzieliśmy, na te dwa mezaniny, no i góry przede wszystkim tutaj Przede widać. wszystkim, no to jest taki główny atut, Bardzo, no bardzo i z czego fajnie. jesteśmy bardzo dumni. Czyli tu jest taka strefa, nazwijmy to dzienna, Dzienna, jest kanapa, jest stół, jest telewizor, czyli nawet gdyby już nam się znudziło przesiadywanie na zewnątrz, patrzenie na góry i chcielibyśmy sobie popatrzeć na telewizor, Dokładnie. to też jest Gdyby taka jakiś opcja. mecz czy jakieś wiadomości, jak ktoś bardzo lubi, no to A jak tu zawsze z internetem, z zasięgiem? Z internetem nie mamy tutaj problemu, także każdy domek jest wyposażony w internet, także Wi-Fi mamy tutaj dostępne cały czas. Okej, super. Jest to naprawdę bardzo fajnie pomyślane. Zaraz sobie pójdziemy tam na antresolę, żebyś nam pokazała, ale jeszcze zostańmy na dole. Co my tutaj jeszcze na dole mamy? Na dole, no oprócz właśnie tej części dziennej, mamy również dodatkową jeszcze małą sypialenkę, bo tutaj w tym domku mamy łącznie 3 sypialnie, Tutaj, tak? z podwójnym... Tu czy tu? Tutaj po prawej stronie, tutaj w te otwarte drzwi. A czy taka mała? Spokojnie dwie osoby tutaj sobie spędzają czas. Jest Jest okno z okno widokiem. otwierane, uchylne, z widokiem na góry. Nie, no, bardzo jakby pokój spełnia swoją funkcję i zawsze jest to dodatkowy pokój. Nawet 8 osób Tak. w takim domu może W spać. zasadzie w niewielkim metrażu, no bo... No tak, 50 metrów zabudowy, po odjęciu grubości ścian zostaje nam Tak, mniej tak, tych metrów tak, w środku, ale właśnie sprytne rozplanowanie tej powierzchni wewnątrz powoduje, że Chcieliśmy maksimum wykorzystać po prostu tą przestrzeń. maksimum to też jest istotne, ale żeby to też było fajne. Tak. No bo wiesz, można byłoby nawet zrobić, nie wiem, zabudować tą górę, nie robić tych antresol, Tak. no ale wtedy niczym nie- się ten dom nie niczym by się wyróżnia. nie wyróżniał, A dokładnie. tak naprawdę no tutaj jest czym się wyróżnić i naprawdę w bardzo fajnym stylu jest ten dom urządzony. Ja się nie mogę doczekać. Chodźmy zobaczyć tą antresolę. Dobra. Jedną i drugą. Dobra. Od której zaczynamy? No to może od tej. No to zapraszam. No, jesteśmy na antresoli. Tak. Ile tu jest metrów? No tu będzie tak gdzieś około 14 metrów Okej. kwadratowych. No mamy tutaj łóżko podwójne, kastliki, lampki. Ta ścianka kolankowa ma mniej więcej 80 cm, także nie trzeba się jakoś martwić o głowę przy wstawaniu, także tutaj ten komfort jest. No komoda, miejsce na wieszaczki, no wszystko co potrzeba. Zwróciłem uwagę na przykład, że macie takie zabezpieczenia, że w Tak. tej klamce jest kluczyk i jak śpią tutaj na przykład dzieci, no to dorosły może na przykład uchylić to okno, Dokładnie tak. zamknąć, schować kluczyk. I nie martwić się, że tutaj po prostu jakieś dzieciątko będzie się po prostu tym oknem bawiło. jest bardzo nie? ważne. Więc tutaj w razie czego można sobie je czy uchylić, czy po prostu otworzyć, żeby no po prostu przewietrzyć, tak, antresolę. Powiedz mi, ten dom w jaki sposób jest ogrzewany? Tutaj mamy pompę ciepła. Pompę ciepła, ale ogrzewanie podłogowe jest tylko i wyłącznie na dole. Tutaj antresole nie są dogrzewane. No tak, bo ciepłe powietrze idzie zawsze, tak. zawsze do góry. No i ten widok tutaj z antresoli jest bardzo fajny. No i tu mamy naszą drugą antresolę. No jest ona delikatnie mniejsza, no ale również mamy tutaj podwójne łóżko. Ale gdybyś mi nie Szkasty. powiedziała, że jest mniejsza, to bym się nie zorientował nawet, że jest mniejsza. No też nie potrzeba tutaj takiego wielkiego metrażu, wszystko tutaj Oczywiście. jest. No z tą różnicą, że tu jest właśnie to okno dachowe. Tam mieliśmy okno w ścianie, a tutaj Tak, mamy po tak, prostu tak, okno, tak, tak. okno dachowe. To chodźmy zobaczyć łazienkę, jak tutaj w tym domu ona wygląda i jak ją zaaranżowałaś. Tutaj mamy prysznic. Okej, taki walk-in, to jest tak, fajne. walk-in, jest on na całą szerokość tutaj tego pomieszczenia. No toaleta, umywalka, lustro. Okno, żeby przewentylować. Okno, dokładnie. Taka, można powiedzieć, idealna wielkość łazienki. Tu jest około 4 metrów kwadratowych i Tak. to, co powinno, to się zmieściło. To jeszcze chciałbym zobaczyć, co
przed tym domem się znajduje. Co my tutaj jeszcze mamy? Taras. No mamy tutaj meble ogrodowe, no i co najważniejsze palenisko grillowe i również palenisko po prostu zwykłe ognisko, tak, gdzie można sobie wieczorem po prostu to ognisko zapalić i posiedzieć. Oprócz tych standardowych rzeczy typu meble ogrodowe, no to mamy również plac zabaw, tak, który jest No i fajnie, no, jest ważną. zjeżdżalnia, są Tak, huśtawki. huśtawki, jakaś ścianka wspinaczkowa, piaskownica, czyli po prostu wszystko, no, co dzieciaki potrzebują. Pokażesz nam mezanin Smarta? No to Jasne. jest ten dom, który my budowaliśmy. Dokładnie tak. No to super. To może w tym domu ja Ci powiem co i jak. O, to będzie bardzo ciekawe. No i jesteśmy w mezanin Smarcie. Tak, no my ten domek nazwaliśmy Bursztyn, Bursztyn. tak, można to po kolorystyce poznać. Bo on jest w takich żółtych Tak, kolorach. tak, w takich ciepłych tonacjach. Tamten był taki klasyczny, drewniany, nawiązujący powiedzmy do tego regionalnego tutaj Tak, stylu, tak, tak. a ten jest nowoczesny. No dużo bardziej, mimo że elementy typu kuchnia, kanapa, no one się powtarzają, tak? Czyli meble w zasadzie wykorzystywaliśmy te same, tak? Czyli mimo tych samych mebli klimat się zupełnie już zmienia. To co, tradycyjnie w mezaninie od łazienki? Łazienka. Jak zaaranżowaliście łazienkę, jak ona jest No łazienka, wykonana? ona tutaj jest najmniejsza. Ta łazienka jest dokładnie taka jak u nas na grądach, czyli od razu jest ubikacja, umywalka, lustro, kabina ścięta, okno, które jest uchylne i otwieralne. Tutaj mamy tą dodatkową Tak, dolną dodatkowa sypialnię. sypialnię. Chodźmy zobaczyć, jak ona wygląda. Czyli tutaj spokojnie dwie osoby też mogą spać. Tak. Mamy tutaj wygodne dwuosobowe łóżko, okno otwieralne, uchylne. Możemy się też zasłonić, bo wschód jest z tamtej strony. Tak, tak, więc tutaj słonko bardzo operuje z rana. Salon z aneksem kuchennym, bardzo Tak. lubię tą część, bo ta część ma przestrzeń nad głową. I Tak. to jest coś, co ja bardzo lubię w tych naszych projektach, bo pomimo tego, że ten dom ma 35 m2, poprzedni 50, ten Tak, 35, to nie czuć się tu klaustrofobicznie, bo jest duża przestrzeń nad głową, wielkie przeszklenia, z których widać góry zarówno z tego poziomu, jak i z Z antresoli. antresoli, tak. No ze względu na to, że ta antresola nie jest zabudowana, więc tu możemy w pełni podziwiać po prostu ten widok. Naprawdę bardzo fajnie urządzone, macie stół, on jest On rozkładany. jest rozkładany, w On każdym jest domku jest rozkładany stół, Fajnie. więc tu może on pomieści 6 osób przynajmniej. telewizor w ściance ażurowej, bardzo ładnie. Jakaś szafka, znowu dwuosobowe łóżko, które można jakby rozłożyć, kanapa, rozkładany narożnik. narożnik. I No i ten aneks aneks kuchenny. kuchenny. Na takiej samej zasadzie jak w Dokładnie na pierwszym takiej budynku. samej zasadzie, czyli lodówka, płyta indukcyjna, mikrofalówka, czajnik, no i wszystkie potrzebne naczynia. Kuchnia jest urządzona minimalistycznie, ale ja też zwracam uwagę, co innego jest wybudowanie domu na wynajem, a czym innym jest budowanie dla siebie. I na wynajem musimy, słuchajcie, zwracać uwagę na takie rzeczy, żeby ta kuchnia była do bólu funkcjonalna, ale też nie ma sensu, żeby tutaj nie wiadomo jakie rzeczy czynić. Mikrofalówka, płyta indukcyjna i lodówka. To są najważniejsze rzeczy, które muszą w takich domach być. Karolina, gwóźdź programu Antresola? Antresola. No to chodźmy. O, jesteśmy na antresoli, na naszej żółtej antresoli. Bardzo mi się podoba i bardzo wygodnie chodzi się po tych deskach.
To jest naprawdę świetne rozwiązanie, takie naturalna deska na podłodze. Oczywiście ona wymaga jakiegoś tam dbania o nią. Tak, no ale... impregnacji czy tam lakierowania, no ale dużo lepiej jest bosą stopą na tą deskę stanąć niż na płytkę. Ogrzewanie tutaj jest matami grzewczymi i one są na parterze. Każde pomieszczenie na dole ma swój oddzielny sterownik i można tym ogrzewaniem u Ciebie w domu sterować. Masz aplikację i sobie możesz tym zarządzać. No i to, co mi się najbardziej podoba na antresoli, nie tylko na Twojej, w ogóle na tych antresolach, to jest widok z tych antresol. Wy macie, słuchajcie, myślę, że tak top. Na podium jesteście wśród 100 wybudowanych naszych domów. Jesteście w top 3, jeżeli chodzi o widok z tego okna, więc bardzo Wam polecam Folwark Soblówkę, żebyście sobie tutaj przyjechali i zobaczyli, jaki piękny widok z tej antresoli się rozpościera. Antresola ma tutaj około 20 metrów kwadratowych. Tutaj jest wysoka ściana kolankowa, ona ma 1,13 m. W tym pierwszym domu, który pokazywałaś, około 80 cm, tutaj 1,13 m, więc tutaj można podejść no, w zasadzie na wyciągnięcie ręki do... No jest komfort tego użytku, więc tak, tutaj jest nie trzeba tutaj się nigdzie wysoko. strzelać. W najwyższym punkcie od podłogi do sufitu masz 2,80 m, a na dole jakbyś stała do sufitu masz prawie 6 metrów, że masz bardzo dużą przestrzeń tutaj i pomimo tego, że to jest niewielki dom pod kątem powierzchni zabudowy, to jest tutaj wykorzystany w każdym centymetrze i oprócz tego, że jest taki do bólu wykorzystany każdy centymetr, to jeszcze ma takie dwa smaczki, właśnie te duże frontowe przeszklenia i brak tej podłogi powoduje, że jest to duża przestrzeń nad głową. Tak. Super, idziemy na taras? Idziemy. No to chodźmy. Taras z piękną konstrukcją, która jest tutaj też dodatkowym takim urozmaiceniem, coś niebanalnego. Piękny widok jest z tego tarasu na te góry. Ten taras ma około 15 metrów kwadratowych, jest naprawdę spory i nawet jeżeli tu przyjedzie maksymalna ilość do tego domku osób, to spokojnie tutaj nawet na tym tarasie, gdyby ktoś nie chciał tam w tych altanach siedzieć, imprezować, to może się tutaj wychillować. Tak, po prostu się tu zmieszczą. Bardzo często ludzie przyjeżdżając w takie miejsca zabierają ze sobą swoje zwierzęta, psy, koty. Czy do Was można przyjeżdżać? Jak najbardziej. Tutaj zwierzaki są mile widziane, więc tutaj bardzo dużo gości po prostu z tymi zwierzakami. Czy to dodatkowo kosztuje? No dodatkowo kosztuje, tak, ale to my pobieramy Ale czego się nie robi no dla właśnie. swoich ukochanych Ale to zwierzątek? akurat pobieramy jednorazową opłatę, no bo wiadomo, jednak ta sierść zostaje. Oczywiście. No i jeśli chodzi o sprzątanie, Sprzątanie. no to my po prostu nad tym musimy dużo więcej czasu spędzić. Chyba że ktoś bierze kota sfinksa, Kota sfinksa, no to wtedy z tą sierścią nie ma to problemu. wtedy nie masz z sierścią problemów. Bardzo Ci dziękuję, Karolina, że pokazałaś nam 2 z 3 domów, które się znajdują w Twojej osadzie, Folwark Soblówka. Bardzo mi było miło. Ja tylko powiem naszym widzom, że Folwark Soblówka, czyli domy na wynajem Karoliny i jej taty Pawła, znajdziecie na Facebooku, na Instagramie. Ich profile nazywają się właśnie Folwark Soblówka. Polecam Wam szczerze to miejsce. Ja się z Karoliną żegnam, ale Wy nie uciekajcie, bo mam jeszcze kilka słów do powiedzenia. Także dzięki, Karolina, Dzięki, i do bardzo mi zobaczenia. było miło. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Dzisiejszy odcinek nagrywać dla Was to była czysta przyjemność. Poznaliście Pawła i jego córkę Karolinę, która oprowadziła nas po części osady Folwark Soblówka, którą mieliśmy przyjemność budować. Za moimi plecami mezanin Smart, po którym Was oprowadzaliśmy. Jeżeli byście byli zainteresowani budową takich domów, wejdźcie na naszą stronę housemart.pl w zakładkę projekty i wyceny. Znajdziecie tam w pełni wycenione w formie konfiguratora nasze domy. A jeżeli byście byli zainteresowani, żeby odwiedzić to piękne miejsce, to koniecznie wpisujcie w Instagram oraz Facebook Folwark Soblówka, kontaktujcie się z Karoliną i rezerwujcie termin. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Housemart. Jesteś u siebie.